Witam Was bardzo serdecznie. Dziś sobie zrobimy demontaż i montaż Samsunga S5 610. Chyba tak się on nazywał. S5 610, dokładnie tak. Odkręcamy śrubki. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Do tego potrzebujemy tutaj śrubokręta krzyżakowego. Krętak krzyżakowy nam idealnie będzie do tego służył. Tu nam trochę coś, widzę, blokuje, ale już sobie z tym poradziliśmy. Podwadzamy tutaj czymkolwiek metalowym i już wszystko mamy fajnie odkręcone. Jak widzicie, Samsung tutaj raczej będzie dość prosty, możliwe, a może i nie. Tu nie mamy nic takiego, by nam coś chciało schodzić. Chyba to wszystko będzie od wewnątrz. Tu jest wszystko, widzę, połączone. Więc spróbujemy sobie od wewnątrz. Spójrzcie. Ramka jest tak tutaj skonstruowana, że nam po prostu wszystko fajnie od wewnątrz tutaj wychodzi. Masz czuć tą elektroniką taką spaloną. No i tu widzimy tylny korpusik, głośnik, styki i płyta główna, aparacik, mikrofonik, zabezpieczenie. Tu mamy pewnie od klawiaturki i tu nie widzimy innych już elementów, które by blokowały płytę z przodem, z wyświetlaczem. Tu jest chyba od wyświetlacza. Szukamy sobie jeszcze cokolwiek, może coś będzie jeszcze pod, ale tu widzę, że jest przykręcone. Spójrzcie, tu jest jedna śrubka, druga, od drugiej strony, czyli od klawiatury. Czyli od klawiaturki. Także musimy sobie klawiaturkę, widzę, zdemontować. Tu są zaczepki. Są. I tu też są. Troszkę nam się ta klawiaturka zniszczyła. Aha, musimy całą tą ramkę zdemontować. Dobra. Spróbujemy to całą zdemontować. Rękami tu jest dość ciężko. Całą to musimy zdemontować, żeby wszystko nam wyszło. O, i poszło. I tak to wygląda w skrócie, widzicie? Tutaj dobierałem się do tej ramki, a ta ramka tak naprawdę no niewiele ma tutaj do jakieś znaczenia większe nie ma, tylko jakieś podzespoły, które chcielibyśmy lutować i skrzyżować z płyty głównej. No i tak wygląda płyta w tym Samsungu. Tu jeszcze, jeśli chcemy wymienić klawiaturkę, tu już wszystko mamy. Tu są zatrzepy pod klawiatureczkę. Wszystko jest, tak samo wyświetlacz też. Myślę, że w dość prosty sposób jesteśmy w stanie go wymienić. On tu jest bardziej przyklejony i to jest solidnie, naprawdę widać. Z tą przednią obudową. Może nie jest przyklejony jednak. Jednak nie jest w ogóle przyklejony. O dziwo. Spójrzcie. No i mamy wszystko fajnie zdemontowane. I teraz z powrotem sobie zamontujemy telefonik w odwrotnej kolejności. Także
zakładamy sobie na swoje miejsce, tylko że w tym przypadku tu są zatrzepy, więc wybierzemy na sam dół i zakładamy sobie wyświetlacz. Teraz sobie mocujemy z powrotem na swoje miejsce. Tak jak było. Tutaj może nie przypinamy jeszcze, ale zamontujemy z powrotem płytę na blokady, zatrzaski tutaj, które ją mocowały. Mocujemy sobie tą taśmę wyświetlacza. Tak to wygląda. I dobra. Tu już wszystko mamy, więc sobie dopinamy. Tutaj nam się odpięło, więc sobie przesuwamy. Tu mikrofonik nam się odeszedł, to go dociągamy. I wszystko już jest tak jak być, myślę, powinno. Tu może troszkę jeszcze nam odchodzi. O, jest. Ta wsówka dolna, jest wszystko ładnie. Aparat możemy tutaj oczywiście sobie wysunąć. Wszystko już jest fajnie pokazane. I teraz sobie z powrotem nakładamy to wszystko. Żeby to nałożyć, myślę poprawnie, to najlepiej zacząć chyba od góry. Tam, gdzie jest najwięcej tych złączy. Zobaczcie. I zaklepiamy wszystko. Łączymy. Wszystko nam fajnie się idealnie dopasowało. Teraz przykręcamy jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta śrubeczka. 6 śrubeczek. Śrubeczki krzyżakowe. I wszystko bardzo prosto widzę. I tu mamy wszystkie śrubeczki przykręcone, tu nie mamy innych śrubeczek. Nawet widzę, że telefon obsługuje kartę pamięci. I to wszystko w tym telefoniku. Tu jeszcze domkniemy sobie naszą tylną klapkę. No, dość prosty telefon, nie jest jakiś trudny, nie jest zaawansowany w tym montażu. Każdy sobie może go w domu zaciszu naprawić, no chyba że jakieś zaawansowane inne podzespoły, które są lutowane, zgrzewane. No z tym może być problem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.